Cześć, merhaba, witam się z Wami z naszego dodatkowego dnia wakacji. My jesteśmy w Dalian, wybierzemy się dzisiaj w podróż łódką po rzece i do antycznego miasta, także jeżeli macie ochotę zobaczyć ze mną odrobinę Turcji, to zostańcie i oglądajcie. Buziaki, pa pa! W związku z tym, że obecnie mamy okres zimowy, to udało nam się załatwić łódkę prywatnie. Jesteśmy w 5 osób i z tego co pamiętam, to zapłacimy 4000 lir. Wybraliśmy jakby dłuższą wersję wycieczki, mianowicie z antycznym miastem, ze zwiedzaniem antycznego miasta. Później ma padać deszcz, także mamy nadzieję, że uda nam się zwiedzić. A tutaj zobaczcie już, jak pięknie widać grobowce. Ponoć jest to jeden z najpiękniejszych rejsów. I wyruszamy, a my idziemy na zewnątrz. Super! Iwonka już tutaj była wcześniej, ale ile lat temu, Iwonko? No, 12 lat temu. 12 lat temu. Ach, pięknie, ale widzicie jaki wiatr? Jeżeli chodzi o Dalian, z tego co udało nam się przeczytać, to mieszkańcy głównie zarabiają na łowieniu ryb, a także oczywiście turystyka. Nazwa miasta nawiązuje do takich specjalnych drewnianych obszarów z siatkami, gdzie hodowane są różnego rodzaju ryby. Tak, chodzi o oddzielanie różnych gatunków od siebie. I te siatki, te miejsca, te obszary nazywane są po turecku Dalyanlar. Jeżeli chodzi o te groby, to wyczytałyśmy, że oczywiście te największe należały do króla i jego rodziny. Natomiast jak były wykuwane, że niewolników spuszczano na linię głowami w dół. Zobaczcie, jaki fajny domek. Wow, it's amazing. Cały... No, a je? Cały przeszklony, super. Teraz mamy przerwę. Słuchajcie, jest przerwa przewidziana na zwiedzanie. A tutaj mamy ogród cytrynowy. z płotem, za którego Wybiegł pies. Dikat Kupek War i ten pies, no. już jest na drodze. Już jest na drodze, idzie z nami. Przewodnika. Nasz kapitan odbierze nas z innego portu, także idziemy zwiedzać. Miasto Kaunas zostało założone w IX wieku przed naszą erą. Jego nazwa pochodzi od imienia założyciela, mianowicie związana jest z tym pewna historia, że był człowiek o imieniu Kaunos, który zakochał się w swojej siostrze, dlatego kozice. Dlatego został wygnany z miasta przez króla, jak ten o tym się dowiedział, i znalazł się w okolicach właśnie Dalian i tutaj założył miasto, nadając mu nazwę od swojego imienia. They are calling goats like this in Turkey. Kaunas. Ale piękne te sady. Chciałam Wam jeszcze dopowiedzieć co do tych grobów licyjskich, że zazwyczaj posiadały one 2 pola, 2 komory. Jedna służyła do złożenia osób zmarłych, a druga była przeznaczona do składania pośmiertnych darów
Doszliśmy, nasz przewodnik, pies przewodnik jest przed nami. Czyli co, pewnie znowu muzykart wyciągamy. Po prawej mamy hammam, teatr. Tu nie wiem, jakaś, coś do odmierzania, jakaś platforma do odmierzania, kościół i palestra. Tam jeszcze są świątynie, agora i fontanna. Kościół. Synciap nerdę. Tutaj wiewiórka. Wiewiórka jest na kościele. Rzut oka na kościół z tej strony. I hope they will not. Jak jesteście piękny. Dzień dobry. Ale odpoczywają. No, najlepsza atrakcja. There is some water. A nasz przewodnik już idzie chyba do teatru, nie? Mhm. Na 500 osób. 32 rzędy. Zobaczcie, tutaj Furkan znalazł taką informację, że w tym teatrze, jest to jedyny znany teatr, w którym znajduje się system nazywający się Perioktos i to jest taki obracająca się scena, posiada taki system. Dzień dobry panu. Opuszczamy miasto Kaunos i teraz idziemy do drugiego portu i tam będzie czekał na nas kapitan statku. W ogóle nie powiedziałam wam, że tutaj, ale to latem, nie? Kiedy są kareta, żółwia kareta. Ama önce limanı bulmamız lazım. Maj, czerwiec, możecie zobaczyć tutaj żółwia kareta. W Turcji jest taka popularna piosenka. To śpiewał ją ten Barış Manço o osiołku i Umit bardzo często ją śpiewa. Ale można mieć też w Turcji ośle oczy. Tak, czyli piękne. Duże, Jezus. brązowe, z długimi, wywiniętymi rzęsami. Wydaje nam się, że musimy zejść tędy. Czyli faktycznie. Çeşme, fontanna, agora, czyli taka centralna część miasta. Stoa. Tutaj co jest jakiś taras znowu i wyjście. Powiem wam, że bardzo przyjemnie zwiedza się w takim czasie. Chyba jesteśmy jedynymi turystami tutaj. Baby, back for you.
Oraya gidemiyor mu? Świątynia wybudowana w drugiej połowie I wieku przed naszą erą. Tutaj mamy miejsce kultu Apollo. To miasto dzięki widokom zyskuje. No fajnie, że tam jest informacja, ale jak my ją mamy przeczytać? Wow! Super to wygląda, wow! Trochę brakuje oznaczeń. No niby było napisane, że exit, wyjście, ale czy to jest równoznaczne z tym, że będzie tam odpływać łódka? Aha, ja myślałam, że w prawo, a tutaj w lewo. No widzicie. Tam jest teatr, wzgórze i prawdopodobnie to będzie tu. Dlatego, że te drogi, jak schodziliśmy z teatru, łączą się tutaj, ale dla mnie oznakowanie jest beznadziejne. Toalety po drodze. A, tam są owieczki. Wyciekają. Jak przejdziecie tutaj przez to wejście, to jest droga dookoła. O, tak ona wygląda. I nią trzeba przejść do drugiego portu. Bardzo fajny obszar. Tam małe osiołki są. Tam z tyłu. Tutaj jest obszar łowiecki. Uważaj, Iwonko, bo tutaj miny są takie, że ło. Ale teren jest przepiękny. No nie powiem, Liwia takie kwiatki ominęła i się nie zatrzymała. Jesteśmy uratowani. Widzimy naszego kapitana. Jest bardzo przyjemnie, nie ma nikogo. Będziemy niedługo zatrzymywać się przy plaży. Plaża Istusu. A, Staszek nas odwiedził. Oczywiście plaża najpiękniej wygląda w sezonie letnim. Na plażę nie można przychodzić z psami. No właśnie mówiłam, że morze jest piękne dzisiaj. Bo jeżeli chodzi o tę plażę, to znajduje się ona pomiędzy morzem po prawej, a pomiędzy rzeką. Delikatny, cieniutki piasek. Liwia płacze, bo chciała specjalne kwiatki. Jezus, zambary, co to było? Kurczę. Nie mogę sobie przypomnieć. Zambary. Dobra, sprawdzę w domu później. Wybaczcie. Fajne miejsce. Naprawdę latem to musi być super, ale Iwonka mówiła, że tak parzy, że ciężko przejść.
szybkie zwiedzenie plaży i teraz wracamy na statek. Ja proponuję odwiedzić to miejsce, zwłaszcza plażę, latem, bo wtedy jest tutaj jak w niebie. Sprzedamy Wam jeszcze taką jedną ciekawostkę, ponieważ zastanawiałyśmy się, jakie to jest właściwie morze, czy śródziemne, czy egejskie. No i zapytałyśmy tutaj dla pewności tak pana kapitana i powiedział, że właściwie jesteśmy po środku. Machają nam panowie. Mamy szczęście, bo podczas całego rejsu, a myślę, że trwało to około faktycznie 2,5 godziny, w ogóle nie padało. Bardzo fajna wycieczka, taka przyrodnicza, z elementami troszeczkę historii. Na pewno plaża robi wrażenie, kiedy jesteście... W ogóle dzisiaj też na nas robiła wrażenie, z tego względu, że właśnie z jednej strony jest rzeka, z drugiej strony jest morze. Natomiast no na pewno latem to wygląda jeszcze lepiej. Także polecamy, jak będziecie w okolicach i o tyle fajnie, że na statku można coś wypić, można również skorzystać z toalety, także bardzo, bardzo przyjemnie spędzony dzień. Do zobaczenia, dziękuję za oglądanie filmiku i czekam na Wasze komentarze. Buziaki, pa, pa.